Po zakręceniu gigantycznego kółka przez Chiny Zachodnie, czas na niewielki Nepal, którego powierzchnia stanowi 40% Polski i jest jedynym krajem na świecie, który ma trójkątną flagę. Do kraju wjeżdżamy przez bardzo malowniczo położone przejście graniczne i widzimy tutaj, jak przebiega lokalny biznes, gdzie jest kilku gońców, którzy latają w strefie jakby takiej przygranicznej, nie przekraczając właśnie granicy, z gigantycznymi worami, po prostu z najróżniejszymi produktami i potem przez bramę zamkniętą próbują to przecisnąć przy krzykach wojskowych, którym nie za bardzo się to podoba. No ale tak jak widać, oni się za bardzo tym nie przejmują. 3/4 powierzchni Nepalu to właściwie bardzo wysokie góry i żyje się w takich ciasnych dolinach między różnymi pasmami. 8 z 10 najwyższych szczytów świata znajduje się właśnie w Nepalu, w tym oczywiście Mount Everest, czy na przykład Annapurna słynna. Takie położenie geograficzne niestety nie sprzyja podróżowaniu. Przejechanie tutaj 100 km zajmuje nieraz 5-6 godzin i jest jednym z najgorszych doświadczeń, jakie możecie sobie wyobrazić, bo notoryczne osuwiska sprawiają, że właściwie droga to jest jedno wielkie gruzowisko. Podróżnicy jednogłośnie przyznają, że Nepal jest w trójce najgorszych krajów pod kątem jakości dróg i ogólnie przyjemności podróżowania. Niesamowitym jest, jaką ścianą dla klimatu są Himalaje, gdzie dosłownie paręnaście kilometrów dalej w Tybecie brodziłem w zmarzniętym śniegu, minus 10 stopni, a tutaj mam palmy, latają papugi, już jest naprawdę ciepło, 18 stopni w środku zimy. Katmandu jest ciasno otoczone przez wysokie góry, co sprawia, że w ogóle nie krąży tam powietrze i widzicie, jaki jest tam niesamowity smog. Co niestety objawia się rzeczą, którą dość często będziemy słyszeć w Azji, czyli czyszczeniem gardła od właśnie jakichś zanieczyszczeń powietrza. Lokalsi niestety mają taką tendencję do czyszczenia tego gardła w bardzo głośny sposób i robią to nagminnie, non-stop. Dosłownie jesteś w stanie to słyszeć kilkanaście razy w przeciągu, powiedzmy, 10 minut. Jest to po prostu dźwięk dosłownie ostentacyjnego i bardzo głośnego wymiotowania, gdzie oni właśnie próbują tą flegmę oczyścić. Jest to coś strasznego dla człowieka, który ma takie poczucie estetyki. I niestety w Nepalu, szczególnie właśnie w Katmandu, jest to tak wszechobecne, że czasami po prostu musiałem chodzić w słuchawkach albo wymieniać na przykład pokój w hotelu na trochę bardziej oddalony od innych gości, bo po prostu przez pół dnia słyszałem czyjeś żyganie na cały głos. Nie? Katmandu to bardzo stare miasto i bardzo gęsto zaludnione w tej chwili, jednocześnie bardzo wąsko pobudowane, więc przemieszczanie się tu jest totalną katorgą przy wszędobylskich, pchających się motocyklach. Hello, how are you, sir? Hello, I'm good. Where are you from? Excuse me. Ale śmierdzi tymi małpiszonami. Pod względem kultury Nepal jest bardzo podobny do Indii. Język jest bardzo podobny, 80% kraju wyznaje hinduizm, reszta buddyzm. Ludzie są bardzo podobni. Na potrzeby wewnętrzne funkcjonuje tu również hinduski kalendarz, który jest 56 lat do przodu. Choć buddyzm jest tu w mniejszości, jednak Nepal jest bardzo ważnym miejscem pielgrzymek dla buddystów, gdyż w Lumbini na południu kraju urodził się Buddha. Nepal jest krajem niestety bardzo słabo rozwiniętym i między innymi jest to oczywiście
spowodowane taką, a nie inną geografią. Bardzo dużo ludzi, mimo kilku dużych miast, żyje tu nadal na wsiach, tak? Nadal na tych zboczach gór, gdzie mają bardzo ograniczony kontakt z resztą kraju, dostęp do edukacji i tak dalej. W samym Katmandu, w 30-milionowym kraju, żyły raptem 800 tysięcy ludzi. Tak się złożyło, że w Katmandu przyszło mi spędzić Nowy Rok. Niestety czar szybko prysł, gdyż Nepalczycy niestety nie reprezentują zbyt dobrych manier. Całe miasto zażegane od alkoholu, ludzie zaczęli się przepychać, tratować, niszczyć różne rzeczy, jak tutaj widzicie. Musiałem parę liści dosłownie wypłacić, bo typy zaczęli macać kobiety dosłownie w tłumie. No i bardzo mnie ten kontrast zmartwił, bo Nepalczycy są naprawdę bardzo przyjemnym, bardzo przyjacielsko nastawionym, miłym narodem. A tu możemy spojrzeć na niedawno spalone budynki rządowe podczas słynnych protestów Gen Z, kiedy to rząd zablokował dostęp do internetu i ludzie wyszli na ulicę, co oczywiście wykorzystała opozycja, i pomogła tam troszeczkę z koktajlami Mołotowa i innymi zapalnymi substancjami. A tutaj już Pokhara, czyli drugie największe miasto po Katmandu, zupełnie inne od Katmandu, bardzo nowoczesne, oczywiście jak na Nepal. Bardzo czyste, bardzo dużo turystów właśnie ze względu na dostęp do najpiękniejszych szlaków górskich tutaj. Na przykład kółko wokół Annapurny można zrobić. Brak korków, przemili ludzie, czysto, nadal tanio. Naprawdę byłem zdziwiony, bo to jest chyba jedno z niewielu miejsc w Azji, w którym można bardzo spokojnie mieszkać i prowadzić bardzo przyjemne życie. Jest dostęp do jeziora, piękne góry wokoło, nie ma aż takiego smogu, bardzo dużo sympatycznych ludzi i ci, co przyjeżdżają, też turyści, też bardzo fajni. Udało mi się tu nawiązać sporo fajnych, nowych znajomości. Kto by pomyślał, że w górzystym Nepalu jest też miejsce na safari? No właśnie, na południu kraju mamy troszeczkę równin i tam jest słynny park Citawan, w którym można zobaczyć słonie, nosorożce, czasami nawet trafią się tygrysy. No więc oczywiście można się przejechać na bardzo tanią wycieczkę. Ja w międzyczasie opowiem parę ciekawostek jeszcze o Nepalu. No zacznijmy od wzrostu. Nepalczycy są naprawdę malutcy. I tak jak tutaj widzicie, mój przewodnik, on miał chyba 1,45 m wzrostu. I to było zabawne, kiedy kazał mi się trzymać za nim, bo ja Cię będę musiał bronić, jak taki zwierzę wyskoczy, nie? Komedia. Według różnych badań Nepal ma też
najniższe IQ na świecie. To jest w ogóle ciekawe. I rzeczywiście widać tu to w sytuacjach takich problematycznych, kiedy, nie wiem, z organizacją jakiegoś biletu, coś przy wycieczce, coś co może, nie wiem, sprawić, że gdzieś nie pojedziesz, że czegoś nie załatwisz, to po prostu nie zostawiajcie tego na plecach Nepalczyków, tylko sami rozwiązujcie problem albo proponujcie rozwiązanie, bo oni na pewno to spierdzielą, nie? Fajną cechą rzeczywiście Nepalczyków jest ta ich pokojowość i to widać zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, gdyż Nepal utrzymuje dość dobre i neutralne stosunki zarówno z Chinami, jak i z Indiami. Nie ma żadnych jakichś większych konfliktów o terytorium, a właściwie cała Azja to są jedne wielkie konflikty o terytorium. Praktycznie każdy kraj, a szczególnie Indie i Chiny wokół siebie mają cały czas spory terytorialne. A tą wewnętrzną pokojowość widać między innymi w tym, że jest tu blisko 80 grup etnicznych różnych oraz ponad 100 różnych języków. I tylko połowa kraju mówi w oryginalnym nepalskim języku. A mimo wszystko udaje się całą tą grupę ludzi utrzymać bez żadnych jakichś napięć, bez żadnych strajków. Naprawdę dobrze to świadczy o Nepalczykach. Natomiast jest coś, co bardzo też świadczy źle niestety o Nepalczykach i jest to handel dziećmi. Polega to na tym, że w biednych rodzinach po prostu jak już jest za dużo tych dzieci, no to dziewczynki szczególnie sprzedaje się po prostu jakimś alfonsom, jakimś grupom zorganizowanym, które po prostu wywożą je później, nie wiem, do innych krajów, do Chin, podejrzewam, w samym Nepalu może też i po prostu na prostytutki, tak? Więc jakby sprzedaje się swoje dziecko za pieniądze, więcej go nigdy nie zobaczysz, a ona trafia gdzieś tam jako produkt dosłownie. Tragedia. Jest to w ogóle widoczne w przestrzeni publicznej, bo są reklamy mówiące o tym, są naklejki takie na samochodach, tak jak my mamy na przykład, wiecie, nie krzywdź zwierząt, takiego tam pieska z rączką, no to oni mają takie rzeczy właśnie związane z sprzedażą dzieci, nie? Na koniec mały śmieszek. No w Katmandu można spotkać w ogóle w Nepalu mnóstwo pomalowanych swastyk tu i ówdzie. Natomiast to nie są swastyki nazistowskie, to jest swasta z hinduskiej religii, więc nie należy się tu dopatrywać żadnych nazistowskich odniesień. No ale na temat tego sklepu w samym centrum Katmandu, no nie mam żadnej linii obrony, sorry. Dobra, szybciutkie podsumowanko Nepalu, bo mały kraj i w sumie taki bardzo jednolity, więc nie ma tutaj za bardzo o czym gadać. Fajny kraj, powiem Wam. Kurczę, mimo bałaganu, mimo kompletnych braku manier tych ludzi, naprawdę to jak oni jedzą, to jak oni podróżują, jakie to plucie i żyganie wieczne, dźwięki i zapachy, no nie. To jest przedsionek Indii ewidentnie. Nie jest aż tak źle, ale jednak. No ale są bardzo sympatyczni, bardzo zagadujący i choć mają takie momenty, gdzie się brzydko zachowają, tam jak widzieliście na tym Nowym Roku, to jak bydło dosłownie, no to ogólnie raczej naród na plus, nie? Dużo zagadują i tak dalej, ale za dużo też do powiedzenia nie mają, więc te rozmowy takie trochę o dupie Maryni, no ale trzeba im oddać, że są sympatyczni i bardzo tacy pomocni też, nie? Chociaż tej pomocy ich to ja nie chcę, oni w ogóle nic nie ogarniają, nie? Szczególnie właśnie jak jakieś są wycieczki, jakieś rzeczy zorganizowane, no to tam naprawdę trzeba się pilnować, patrzeć na wszystko im na ręce, dopytywać, bo oni nic nie ogarniają, nie? Więc przemieszczanie w Nepalu to jest tragedia, po prostu tragedia. Nie masz ochoty nigdzie jeździć, masz ochotę tylko po prostu latać przez te okropne drogi, więc tutaj jest problem. Natomiast fajnie jest to, że w miarę da się dogadać po angielsku, że też w bardzo dużo miejscach oni mają pełną ofertę różnych
atrakcji, od tam jakichś przelotów balonami nad Mount Everest, no nie wiem, coś wymyślam już teraz, ale już takie naprawdę bardzo fajne, hardkorowe rzeczy, które można robić w tych górach, jakieś raftingi i tak dalej, rowery, sporo jest tego, więc można fajnie spędzić czas w Nepalu, nie tylko chodząc po prostu po tych górach. I dosłownie, gdzie się nie ruszysz, to masz taką agencję małą, w każdym hotelu mają mikroagencję, gdzie oni rzeczywiście mają listę tych rzeczy, które są do zrobienia i po prostu wchodzisz i sobie wybierasz jak kurczę, jedzenie w menu, nie? Więc to jest akurat spoko. No i to wszystko też jest bardzo przyjemne cenowo. Nepal jest w ogóle jednym z najtańszych krajów w ogóle na całym świecie, nie? Więc naprawdę za 100 dziennie to tu możesz fajnie żyć. No i fajnie jest to rzeczywiście, że po angielsku w jakiś taki podstawowy sposób praktycznie wszędzie jesteś w stanie się dogadać, nie? No natomiast jeśli chodzi o to atrakcje właśnie takie widokowe, no to no oczywiście, no jedne z najpiękniejszych gór na świecie, bardzo szybko dostępne, bo właściwie wchodzisz w jakieś gigantyczne pasma już po godzinie jazdy od głównych miast, nie? Natomiast same miasto, no rzeczywiście ciężki orzech do zgryzienia. Fajne jest to Katmandu, takie bardzo historyczne, ale Boże, tam chodzić w ogóle w tym tłumie, w tym smogu, w tym trąbieniu, ciężki temat, no Bajzel też. Pokhara jest bardzo fajne, to jest nawet miejsce, które rozważałbym, kurczę, do życia, nie? Jest tak fajnie międzynarodowe, takie przestrzenne i mocno kulturalnie, na kulturowym poziomie jakimś takim wyższym, więc ma jakieś takie rodzynki Nepal miastowe. Więc ogólnie no co, za łatwość zwiedzania dajmy tą 5+, za widoki, za taką ofertę typowo turystyczną, no to myślę, że solidna 8, może z jakimś malutkim minusem, nie? Więc fajny Nepal, naprawdę polecam. Mega. Będę na pewno tam wracał.